Cześć wszystkim. Jestem bardzo, bardzo zaszczycony, że mnie zaprosiliście na to wydarzenie. E, Nie musiałem, ale chciałem poprowadzić ten wykład po polsku, bo uważam to jako jakieś wyzwanie dla siebie. Muszę więc zacząć od przeprosin za okropny polski. I proszę mi przerywać, jeśli mówię o czymś, o czym już wiecie. To ok? To w porządku? Ok. Ok. Dzisiaj porozmawiamy o Hongkongu przez ostatnie 23 lata. Jedni z Was chyba już wiedzą, co to za liczba, ale zaraz wyjaśnię. Chciałbym bardziej mówić o kulturze i życiu codziennym, ale to fakt, że cały świat w tym momencie woli się dowiedzieć o aktualnej sytuacji. Więc zamierzam zacząć od historii i potem przejdę do tych rzeczy. Nie jestem żadnym ekspertem, ale postaram się wyjaśnić wszystko, o czym moim zdaniem warto jest się dowiedzieć. Jak powstała dzisiejsza metropolia Hongkong? Była ona kiedyś małą wioską podczas panowania dynastii Qing w dzisiejszych Chinach. Po dwóch wojnach opiumowych w latach 1842 i 1860 dwie części Hongkongu, wyspa Hongkong i półwysep Kowloon, zostały przekazane na stałe Wielkiej Brytanii, która później również wydzierżawiła region Nowe Terytoria, New Territories, Sankai, na 99 lat, do roku 1997. Bliżej tej daty już nie było dynastii Qing, zamiast tego nowa Chińska Republika Ludowa. Wtedy Hongkong już zmienił się w centrum finansowe dzięki systemowi prawnemu i otwartości biznesowej. Ale Brytania zdecydowała, że czas imperium się skończył, więc postanowiła oddać ówczesnym nowym Chinom nie tylko wydzierżawione nowe terytoria, ale również całą kolonię Hongkong. W 1984 podpisano wspólną deklarację chińsko-brytyjską w sprawie przekazania suwerenności Hongkongu, zgodnie z zasadą jeden kraj, dwa systemy. W dzisiejszym Hongkongu zazwyczaj mówią powrót Hongkongu, ale w rzeczywistości Hongkong, jak Tajwan, nigdy dotąd nie był częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Możemy sobie wyobrazić, jakby dzisiaj Włochy przejęły Niemcy, dlatego że kiedyś Niemcy należały do Imperium Rzymskiego. To taka sama sytuacja. Gdzie jest Hongkong? To prowincja Guangdong, z której nazwy wywodzi się kanton, skąd pochodzi język kantoński. Ale dzisiaj kanton oznacza po polsku stolicę tej prowincji, czyli Guangzhou po kantońsku. Hongkong znajduje się na południe od kantonu. Hongkong podzielony jest na 3 główne części i 18 dzielnic. Najsłynniejsza część to jest wyspa Hongkong, czyli wyspa, na której znajdują się siedziby dużych korporacji, budynki rządu i wiele atrakcji turystycznych. W przeszłości odbywała się tutaj większość protestów. Ta mała część to Kowloon, ośrodek handlowy, gdzie mieszka 2 miliony osób. Jest ona jedną z najbardziej zagęszczonych dzielnic świata. Reszta mapy to są nowe terytoria, gdzie ja się urodziłem i wychowałem. Jest tutaj kilka centrów życia publicznego i także kilka dużych przestrzeni pod uprawy rolne. Duża część Hongkongu składa się z gór, więc tam prawie nie można mieszkać. Jak wygląda hongkońska kultura? Hongkończycy są w ciągłym pośpiechu. Jak ja dzisiaj. Zawsze domagają się rezultatów i kochają egzaminy i dyplomy.
Jest duża rywalizacja każdego roku wśród 80 000 kandydatów, żeby się dostać do uniwersytetu. Prawie wszyscy są przyzwyczajeni do mieszkania w niewyobrażalnie małych przestrzeniach i dużo ludzi żyje na kredyt zaciągnięty przez wcześniejsze pokolenia. To znaczy syn płaci za dom ojca, żeby sobie kupić mieszkanie, dlatego że mieszka niemal 8 milionów ludzi w 7% powierzchni jednego miasta. Na przykład 40-metrowe mieszkanie może kosztować przynajmniej 2,5 miliona złotych. Fakt, że miejsce jest tak ograniczone i drogie, odgrywa ważną rolę w wielu problemach społecznych i aspektach kultury. Zazwyczaj mówią, że ta kultura jest mieszanką kultury wschodniej i zachodniej, co dotyczy wartości takich jak wolności prasy, uczciwości biznesowej i praworządności. Ale temu mieszaniu możecie się przyglądać na przykład w jedzeniu unikalnie hongkońskim. Spójrzmy. Mamy kantońską wieprzowinę pieczoną, ale ze spaghetti. Mamy tost francuski po hongkońsku. Tutaj jest herbata mleczna po hongkońsku, tak zwana jedwabna lub pończochowa herbata, bo rzekomo robiona jest przez rajstopy. To jest chyba nasze najbardziej niezdrowe jedzenie. Bułeczki ananasowe, bez ananasów, ale z całym masłem wewnątrz. I to może najsłynniejsze, tarty jajeczne. To zachodnio-wschodnie jedzenie może być metaforą systemu politycznego. Dlatego, że wszyscy chcieli zachować tę specjalną mieszaną kulturę, po przekazaniu suwerenności rządziła zasada jeden kraj, dwa systemy, czyli mamy własny system prawny, własną konstytucję i prawa i rząd niepodległy od Chin. Częściowo. Ta decyzja miała zapewnić, że Hongkong został taki sam na 50 lat. Ale czy ten niepodległy system to demokracja? Spójrzmy. Mamy szefa, albo w tym momencie szefową administracji, podobnego do prezydenta, który wybierany jest przez tylko 1200 reprezentantów. Kogo reprezentują? Przeważnie biznesy, które nadają priorytet biznesowi z Chinami, więc wolą współpracy z Komunistyczną Partią Chin. A co z parlamentem? Nasz LECO, Legislative Council, LaFatWui, jest bardziej demokratyczny. Około połowa jest wybierana przez lud, ale druga połowa przez biznesy. Czy lud wspiera partie prodemokratyczne? Niekoniecznie. Jest całkiem spolaryzowany między obozem prodemokratycznym i obozem propepińskim. Ale dzięki tej drugiej połowie parlamentu obóz prodemokratyczny nigdy nie zdobył ponad połowę tych 70 mandatów. W ostatnich wyborach roku 2016 zdobył 26. I dziś jest 0, bo wywalili 4 posłów w listopadzie i cała reszta posłów prodemokratycznych zrezygnowała. Dlaczego populacja Hongkongu jest tak spolaryzowana? Powodem jest bardzo skomplikowana tożsamość Hongkończyków i jej związek z tożsamością chińską. Kim jest Chińczyk? Dla obywateli Chin jest to jasne, tak jak dla Polaków, ale poza Chinami kontynentalnymi zagadnienie robi się ciekawsze. Może być jednocześnie tożsamością kulturową, czyli czujemy się związani z tą starodawną chińską historią. Mamy podobne święta, choć nie identyczne, podobne jedzenie, wartości tradycjonalne itd. Może być tożsamością etniczną, która, fun fact,
wytworzona została w początku XX wieku. Ale jeśli czyś pradziadkowie przeprowadzili się z Chin, czy ta osoba jest Chińczykiem? Chińczyk jest również tożsamością narodową, bo po chińsku Chińczyk to znaczy dosłownie osoba z kraju Chiny. Trudno więc jest powiedzieć, że jestem Chińczykiem, ale nie obywatelem Chin. Pytanie, na ile utożsamiamy się z każdą z tych tożsamości. Często przedstawia się to pojęcie Chińczyk jako przeciwieństwo do Zachodu. Na przykład moja matka dość często mówi, że my Chińczycy nie przyzwyczajeni jesteśmy do jedzenia zachodniego. Ale ona urodziła się w Hongkongu, nie zgadza się całkowicie z rządem chińskim i kulturą chińską. Ja nie wiem zbyt dużo o waszej kulturze, ale ja bym powiedział, że tożsamość Chińczyka jest całkiem podobna do Słowanina, ale gdyby Słowianie byli jednym narodem i krajem. I dokładnie jak Słowianie mówią Chińczycy w różnych językach. My w Hongkongu mamy taki dwujęzyczny język, to jest mówimy codziennie po 99% kantońsku, które ma inną gramatykę i inne słownictwo niż mandaryński, ale w szkole, w książkach, w dokumentach, wszędzie i jeśli chodzi o starszych ludziach, nawet w postach i wiadomościach pisze się w tak zwanym standardowym chińskim, czyli po mandaryńsku. Wielu ludzi wierzy w to, że ten książkowy język, Suiminyu, jest częścią naszego języka i jest dumnych z umiejętności pisać całkowicie inaczej niż mówić. Ja nie rozumiem. Ja zrobiłem filmik na ten temat, który możecie się obejrzeć później. To jest filmik po niemiecku, ale z angielskimi napisami. Ta ciekawa sytuacja tworzy coś, co bym nazwał polityka językowa. Rodzice chcą, żeby dzieci się nauczyli języka obcego w szkole zamiast języka ojczystego, żeby lepiej pisać w swoim własnym języku, język książkowy. Ministerstwo Edukacji kiedyś powiedziało na stronie, że kantoński jest dialektem Chin, który nie jest językiem oficjalnym Hongkongu. Język, w którym mówi 95% populacji. Wiele szkół dzisiaj już nie uczy chińskiej kultury i literatury po kantońsku. I dużo dzieci, zarówno z Chin, jak i z Hongkongu, już nie umie mówić po kantońsku, bo w szkole cały czas mówią po mandaryńsku, zwłaszcza w dzielnicach północnych. I to wszystko o kulturze. Teraz polityka. Rewolucja parasolkowa roku 2013 była kryzysem tożsamościowym i politycznym. Ludzie już nie znosili polityki rządu faworyzującej Chińczyków. Byli bardzo sfrustrowani, że mieli mały wpływ na szefa administracji i na parlament. Chcieli tak zwaną prawdziwą demokrację. Propozycja 31 sierpnia od rządu chińskiego zaproponowała, że Hongkończycy będą mogli wybrać prezydenta, ale najpierw kandydatów na to stanowisko będzie wybierać te 1200 osób. Doszło do protestów przez 79 dni i okupowano ulice, ale w końcu nic się nie zmieniło. Tak czy siak nie mieliśmy głosów. Podczas tych 79 dni powstały dwa obozy polityczne wśród populacji i wciąż istnieją. To są kolory podobne do czerwonego i niebieskiego w Anglii albo w Ameryce. Różnią się te obozy poglądami na to, co jest ważniejsze w społeczeństwie, jaką władzę mają rząd i policja, jaki związek powinniśmy mieć z Chinami i tak dalej. Obóz niebieski wspiera policję
myśli, że wszyscy jesteśmy Chińczykami. Myślę, że stabilność i pokój są ważniejsze niż abstrakcyjne wartości i ideały. I nie warto oczywiście strajkować, jak wy, Polki, przeciwko czemukolwiek. Ten obóz zazwyczaj, ale niekoniecznie, składa się z starszych ludzi albo z warstwy wyższej. Obóz żółty ogólnie myśli, że jesteśmy Hongkończykami, ewentualnie również Chińczykami. Wierzy w ważność demokracji w działaniu rządu i w to, że aktualny rząd kontroluje partia komunistyczna chińska. Głównie składa się z młodszych ludzi, dlatego wiele rodzin zostało rozdzielonych. Po 5 latach rząd postarał się uchwalić ustawę, która miała umożliwić ekstradycję do Chin, gdzie sprawiedliwego procesu sądowego nie ma. Powstała tak zwana rewolucja naszych czasów. Wywodzi się ta nazwa z hasła Guangfu Hongkong Xidai革命, czyli przywróćmy Hongkong, rewolucja naszych czasów, albo w angielskiej wersji wyzwólmy Hongkong, rewolucja naszych czasów. Wymyślał go w 2016 polityk proniepodległościowy Edward Leung Tin-Kei, który jest w więzieniu od czerwca 2018. Mimo tego jest on chyba najważniejszą postacią tego ruchu. Inną ważną postacią, przynajmniej podczas początków ruchu, był nieżyjący aktor Bruce Lee. Jego cytat "Be water" został filozofią protestów. Zamiast okupować pewne stanowisko, unikać aresztowania. To hasło przyczyniło się do trwałości ruchu. 6 dni po pierwszej milionowej manifestacji doszło do pierwszej śmierci protestującego i następnego dnia odbyła się 2-milionowa manifestacja, gdzie wyłoniło się 5 postulatów. Pierwszy, wycofanie ustawy ekstradycyjnej. Drugi, powołanie niezależnej komisji do zbadania przypadków brutalności policji i nadużywania władzy. Trzeci, zaprzestanie określania protestów jako zamieszek, bo to ma znaczenie dla klasyfikacji prawnej działań uczestników. Na przykład w przypadku zamieszek można aresztować kogokolwiek w pobliżu i można skazać aresztowanego na karę 10 lat. Czwarty, powszechna amnestia dla protestujących. Oraz piąte, wprowadzenie w pełni demokratycznych i powszechnych wyborów zarówno legislatywy na LEDCO, parlament, jak i szefa egzekutywy, szefa administracji regionu. Należy zauważyć, że niepodległość jeszcze nie wchodziła w te postulaty. Przez ostatni rok dużo się zmieniło. Ja przez większość tego czasu byłem w Anglii jako student i obserwowałem, jak rzeczy się zmieniały i rozwijały, jak miały wpływ na życie mojej rodziny i ukochanej. I pod koniec sierpnia zeszłego roku wyłoniła się piosenka protestowa Chwała Hongkongowi. Wkrótce ogromne grupy ludzi zaczęły ją śpiewać w centrach handlowych jako nowa forma protestu. Posłuchajmy. Jest dużo innych wersji w różnych językach, które możecie sobie obejrzeć w YouTube. Miesiące temu ja napisałem rozprawę na właśnie ten temat i jeśli ktoś z Was ma ochotę, to może mnie o nią poprosić. Po kilku miesiącach ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że przez obecny system ustawodawczy, przez negocjacje z Chinami, przez pokojowe protesty wcale nie można dokonać tych zmian, których pragnęli. Właśnie dlatego szerzyło się żądanie niepodległości Hongkongu i pojawiło się nowe hasło: Niepodległy Hongkong, jedyne wyjście.
30 czerwca 2020 Chiny nałożyły prawo bezpieczeństwa narodowego Hongkongu bez pośrednictwa parlamentu Hongkongu. Ktoś mógłby zostać aresztowany przez swoje działania protestowe, przez swoje wspieranie pewnych idei i partii, przez swoją wypowiedź na Facebooku i tak dalej. Mogą nawet mnie aresztować z powodu tej okazji, tego wydarzenia, bo rozmawiałem z wami, cudzoziemcami, na pewne drażliwe tematy, mimo tego, że jestem za granicą. Ja ciągle pamiętam, jak z przyjaciółmi zaufanymi przeczytaliśmy to prawo, śmiejąc się z tego, jak absurdalną sytuację mamy. W ciągu jesieni 2020 tegoroczne wybory zostały anulowane. W ostatnim miesiącu odebrano 4 posłom mandaty i potem wszyscy prodemokratyczni posłowie zrezygnowali. Wszystkie manifestacje są zakazane, w tym też marsze równości. Nauczyciele zostali zwolnieni po prostu dlatego, że dyskutowali ważność wolności słowa w szkole. I od miesięcy aresztują polityków, osoby publiczne, na przykład szefa jedynej antyrządowej gazety i dziennikarzy piszących negatywnie o policji i tak dalej. I to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Oczywiście nie mogłem wam opowiedzieć wszystkiego, ale wybrałem najważniejsze rzeczy, które myślę, że chyba powinniście albo chcielibyście wiedzieć. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, polecam artykuły i filmiki, które zrobiłem. The Language of Hong Kong's Protest to są rzeczywiście 2 artykuły. One mają być artykułami dla uczących się kantońskiego, ale w nich wyjaśniam ważne polityczne koncepty w dzisiejszym Hongkongu. Jest kantonesisch an Dialekt des Chinesischen, to jest filmik po niemiecku, ale z napisami, który wyjaśnia związek językowy między południowymi i północnymi Chinami. I również poprowadziłem przemowę podczas koncertu, który zagrałem. 19 czerwca 2019 to jest tydzień po pierwszym niepokojowym protestu. I jak wspomniałem, napisałem rozprawy na temat piosenki Chwała Hongkongowi. Sugeruję też zobaczyć te filmy dokumentalne o najsłynniejszych postaciach tego młodego ruchu. Lessons in Descent to jest o 2 postaciach, myślę. Joshua Wong, Lost in the Fumes, to chodzi o Edward Leung, ten polityk prodniepodległościowy, który tworzył slogan. I 10 lat. To jest film dystopii. Szczególnie przerażające jest to, że już 5 lat po wydaniu tego filmu już zaistniała duża część tej dystopii. Dziękuję wszystkim i możecie teraz zadać pytania. Niestety trochę zbyt trudno dla mnie odpowiedzieć na te rodzaje pytań po polsku, na bieżąco, bez przygotowania, więc proszę, zapytajcie po angielsku. Bardzo dziękuję.